W ostatnim odcinku odwiedzimy Węgry. Zaczniemy od urokliwego Szegedu, a następnie przeniesiemy się do serca Węgier, czyli Budapesztu. Dogłębnie zwiedzimy najróżniejsze zabytki tego miasta, od historycznego Pestu po imponujący zamek Buda, oraz spróbujemy węgierskiej kuchni. Na koniec naszej pełnej wrażeń przygody, trochę już zmęczeni, zrobimy krótkie podsumowanie. Hello! Jesteśmy w Szegedzie i widzimy nową synagogę, która została zbudowana w 1907 roku i jest po prostu bardzo ładna. Jak zresztą widać. Chociaż no GoPro nie oddaje oczywiście tego, jak ładne to jest. Rynek Szegedu. W sumie tyle. Tętniący życiem, ale nocnym. A jest dzień, więc jest pusto. Szeged w sumie po polsku Segedyn, trochę dziwnie. Nic tu właściwie ciekawego się nie wydarzyło. Trzecie największe miasto na Węgrzech i idziemy do kościoła. Epickie! Epickie. Też to tak zrobię. Dawaj! O! Makary. Siemanko ziomeczki, toż to, nie uwierzycie, toż to mój ulubiony zabytek w architekturze. Kościół w remoncie. Tak, kościół wotywny w Szegedzie zbudowany, zakończona budowa w 1963 roku. Jest duży, w sumie dalej go budują, w sensie remontują. A jedyno co się tu wydarzyło w tym mieście to wielka powódź w 1879 roku, gdzie wszystko zostało zniszczone i właśnie po tej powodzi zbudowali ten kościół. I on jest czwarty największy na Węgrzech. Narodowa Opera Węgier. Bardzo ładna. Tak zwana neoklasyczna. Jesteśmy pod bazyliką świętego Stefana, nazwaną na cześć króla Stefana I, czyli pierwszego króla Węgier, który został królem w 1000 roku, tak samo jak Bolesław Chrobry, tylko że węgierski król, w przeciwieństwie do naszego króla polskiego, rządził tylko przez rok, potem mu się umarło. Był królem tylko przez rok, bo rządził wcześniej jako wielki książę. I w tym budynku znajduje się jego zmumifikowana prawa ręka jako relikwia świętego. Jak podchodzisz do tego, to znika. Pa. Porąbane. W każdym razie, tu jest taki oto posąg, rzeźba. Jest anioł, który ma przedstawiać Węgry i jest orzeł, który ma przedstawiać nazistowskie Niemcy, które napadły na Węgry i przejęły kontrolę nad nimi. I to wszystkie rzeczy złe, które Węgrzy zrobili w trakcie II wojny światowej, to nie byli Węgrzy, tylko właśnie naziści. Co no nie do końca jest zgodne z historią, bo podobno Węgry bardziej wspierały nazistów, dlatego to jest taki trochę kontrowersyjny pomnik. Jedno z najważniejszych miejsc w Budapeszcie, czyli budynek węgierskiego parlamentu, który ma 691 pomieszczeń i co czyni go jednym z największych budynków parlamentarnych na świecie. I między innymi znajdują się w nim węgierskie klejnoty koronne. I ten budynek właśnie jest siedzibą parlamentu, a parlament składa się, tutaj uwaga, jest troszkę inaczej niż zwykle, nie jest zgromadzenie narodowe, jest zgromadzenie krajowe. Czyli też jedna izba, 199 deputowanych na 4-letnią kadencję. I puszczają tutaj muzykę Queen, która ma prawa autorskie, więc nie wiem co zrobię.
ale bardzo ładny jest i bardzo potężny. Idziemy sobie brzegiem Dunaju i Siema. Powtarzasz. Tak, to tam jest Buda. Tutaj jest Peszt. Tutaj jest parlament. Tam są 5000 kościołów. Jest ładnie. Co wyciągnęłaś z tej prelekcji? Że jesteśmy w Budapeszcie. Agata? Co wyciągnęłaś z prelekcji? To jest Buda, tam Peszt, razem tworzą Budapeszt. Yeah, let's go! buty na brzegu Dunaju symbolizują ludzi, którzy stali tutaj zamordowani przez faszystowską partię węgierską podczas II wojny światowej. Prawdopodobnie Żydzi. Jesteśmy przy moście łańcuchowym, który łączy Budę z Pesztem nad Dunajem i jest to pierwszy most, który właśnie łączył te dwa miasta i odegrał dosyć znaczącą rolę w połączeniu ostatecznie tych dwóch miast w jedno potężne, znane jako Budapeszt, które swoją drogą ma 1 750 000 ludzi około, czyli takie minimalnie mniejsze od Warszawy i jest już znane od czasów rzymskich. Jesteśmy w węgierskiej restauracji. Ja już jadłem gulasz, oni jeszcze jedzą gulasz. Mamy tutaj takie dużo jedzenia i one też mają jedzenie. Mamy lemoniatki i jak na razie jest dobre. Kamerzysta też istnieje, też ma gulasz. Też O. jest dobry? To jest ten sam gulasz. No ale czy tobie też smakuje? Jest pyszny. No i epicko. Skarpeciana kawa. Koło przystanku. Na trolejbusy. I oto odjeżdża trolejbus. Tak właśnie. Więc tak. Mamy tutaj synagogę przy ulicy Dohany. Kurwa mać. Dobra. Jesteśmy przy synagodze przy ulicy Dohany i ta synagoga jest w takim maurytańskim stylu, czyli takim jak panuje na przykład w Maroku. Ale to jest Murisz albo na tym, w Andaluzji. O, tam jest dużo budowli w takim stylu właśnie. I synagoga, no czyli jest żydowska i jest ładna. Jesteśmy przy Barach Ruin, tak jakoś się to nazywa. Czyli to jest taki zepsuty budynek, w sensie opuszczony. I na początku tegoż właśnie tego stulecia, w którym obecnie żyjemy, pojawiły się tutaj bary. I w tych barach można kupić na przykład piwo. Idziemy. Która będzie przekonana za szeryfy, jak artystyczny. No, takie są bary w opuszczonym budynku w centrum Budapesztu z XXI wieku. No, powiem tak, co najmniej epicko. Wow. Mamy Top Joye, znane również w Polsce jako Tymbark. Pokazać. Z kaktusem, O. a przynajmniej kaktusem, który mógłby być kaktusem. No raczej jest. Zobaczymy. Jesteśmy przy kościele Matiasa, czyli króla Macieja Korwina, który był, nie tego Korwina, to Korwin to jest Korwinus, bo miał kruka na herbie i w tym miejscu on wziął swój ślub
i to jest uważany jako jeden z najwybitniejszych władców Węgier i był również królem Czech i Chorwacji w połowie XV wieku, drugiej połowie. I taki też całkiem ładny. A teraz idziemy do baszty rybackiej. Jesteśmy na baszcie rybackiej. Nazwa ta jest niesamowicie fascynująca, a pochodzi od tego, że tej części miasta broniła gildia rybaków, czyli tej części murów. Dlatego jest baszta rybacka. 7 miejsc takich, gdzie były te armatki i sobie tam strzelali. A tutaj jest król pierwszy, Stefan I, o którym już wcześniej dzisiaj wspominaliśmy. Mamy tutaj fontannę z taką niezbyt pitną wodą, ale nie przejmujemy się tym. Mamy za to Szymona. Przejmujemy się, nie pijemy tej wody. Jakbyśmy się nie przejmowali, to byśmy się napili. No niby tak. No niby W tak. każdym razie nie pijemy. I mamy piękny widok na Budapeszt. To się bardziej na Peszt, bo tutaj właśnie jest zamek Buda. Pomijając wszystkie niesamowite rzeczy, które zdarzyły się między tamtym a tym nagraniem, jesteśmy właśnie pod zamkiem Buda, czyli tej części Budapesztu. I to była siedziba węgierskich królów, zbudowana najpierw w XIII wieku, ale obecna jej forma pochodzi dopiero z XVIII wieku. No i jest ładnie. Nie wiemy, czy można wejść, ale tak. I to jest chyba ostatnia atrakcja tej wycieczki. A teraz, drodzy Państwo, pora zobaczyć niesamowitości, którymi obdarzył nas tamten spacer z poprzedniego nagrania do tego. A mianowicie mogę zrobić tak. Bo okazuje się, że ten pasek gołprowski nie jest rozjebany. Drodzy widzowie, Soruwa, że tak mało było nagrywek w trakcie drogi powrotnej, w sensie żadnych. Ale to jest spowodowane bardzo ważnym powodem, a mianowicie, że mi się nie chciało. Jak się podobało? Dzisiejsza noc czy wycieczka? Dzisiejsza noc podróż. No to fatalne, ale nie miałam gorzej od kierowcy, więc się nie skarżę. No, przynajmniej cokolwiek zmrużyłam oko, ale wycieczka 10 na 10. Epicko. No. Epicko. Jasne, że tak. Dave, powiedz coś do kamery. Umieram! Nawet, ale czy umierasz epicko? Oczywiście. Zawsze wszystko co robi Dave jest epickie. Dzień dobry. Dojechaliśmy. Na nowy dwór. Tak, dojechaliśmy o O, w sumie nie 5:00. powinnam zdradzać, gdzie mieszka, ale już. Wow, no faktycznie. Jest tyle mieszkań na Nowym Dworze. Jakby ktoś chciał odwiedzić. Dobrze. W każdym razie, Okej, to numer. Nie no, żartuję. żartuję. w każdym razie to jest koniec. Nie ma już Zrobiliśmy 4700 km. 5-6 spalanie, 60 na godzinę średnia prędkość. Wydaliśmy no niecałe 1500 zł na łebka, także myślę, że całkiem sensowna kwota. I szczęśliwego nowego roku. Bo wesołego wtedy się jajka. to pokaże. No. Także do zobaczenia w kolejnych seriach ciekawych. Myślę, że już Do zobaczenia! Żegnajcie!